Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sobie przepyszną gruszkówkę. A do naszej gruszkówki potrzebujemy kilo gruszek. Mam tutaj już umyte, dojrzałe gruszki, pół litra spirytusu, pół litra wódki, laskę wanilii oraz 5 goździków. Na tą chwilę. Później będziemy potrzebowali jeszcze do tego cukru, ale to w późniejszym etapie. Jak mówiłam, gruszki są już umyte, teraz je sobie pokroimy. Nie musimy obierać ze skórki, ale będziemy wydrążać środki i pozbędziemy się ogonków. Taką gruszkę później kroimy na takie mniejsze kawałki. Wrzucamy do słoja i tak będziemy robić każdą jedną gruszkę. Teraz takim słoikiem dobrze wstrząsamy, by ubić trochę te gruszki. Jak mówiłam, będzie nam potrzebnie jeszcze laska wanilii, więc wrzucamy taką laskę i 5 goździków. Teraz to wszystko będziemy zalewać spirytusem oraz wódką. Do takiej nalewki wybieramy owoce najlepiej niepryskane. Takie, no najlepsze by były prosto z drzewa. I dojrzałe. Nasze owoce, jak widzicie, są ładnie zakryte. I taki słoik zakręcamy szczelnie i odstawiamy w ciemne miejsce na 4-6 tygodni. Jeszcze sobie go dobrze wstrząsnę, wymieszam ten spirytus razem z tą wódką i widzimy się za jakiś czas. Witajcie moi kochani. Minęło 6 tygodni od chwili zalewania wódką i spirytusem naszych gruszek. Zobaczcie, jak one pięknie nabrały koloru bursztynowego. Teraz musimy je odcedzić. Tu mam już naszykowane sitko z gazą. Przez te 6 tygodni co jakiś czas wstrząsałam słoikiem, żeby się dobrze to nam... Ja tutaj sobie nałożę takie małe siteczko i przecydzamy, żeby mi wszystkie gruszki nie wyleciały, bo będziemy je teraz zasypywać cukrem. O, dobrze. To odkładamy. To sobie przelatuje i nam się pięknie klaruje. Widzicie, osad zostaje na gazie. To zostawimy
I teraz do naszych gruszek, ja tu mam napisaną datę, kiedy powinnam to zasypać cukrem. Wsypujemy cukier tak delikatnie, żeby nam się cały słój nie oblepił, bo my to wstrząśniemy delikatnie. Będą te nasze gruszki puszczać sok i się zrobi taki syrop gruszkowy. To wstrząśniemy i to odstawimy sobie na tydzień, dwa w ciepłe miejsce, żeby nam się zrobił syropek. To będziemy później też przecedzać i łączyć z naszym spirytusem. Natomiast tu, gdzie delikatnie nam się już tam to pięknie przefiltrowało, ale jeszcze to troszeczkę musimy uzbroić się cierpliwość, bo niestety to wymaga czasu. To nam ładnie przyciekło, ja tak wzięłam, jeszcze sobie pomogłam w ten sposób. Już przy samej końcówce to odkładamy i wstępnie mamy przefiltrowane naleweczkę. Jak ktoś chce, może sobie spróbować. Można to zrobić troszkę wcześniej i dosmaczyć z cukrem w zależności jakie mieliśmy gruszki. Ja już wiem, że mieliśmy słodkie, więc dałam tylko 250 g cukru. Ale ten cukier to możecie balansować z nim, dać od 250 do pół kilo cukru, w zależności kto lubi jaką nalewkę, jaka ona powinna być słodka. Jedni lubią słodką, drugi więcej mniej. I teraz ten nasz spirytus wlewamy do słoika, bo go sobie to odstawimy. Później, jak mówiłam, jak będziemy mieli już syrop z gruszek, będziemy to wszystko łączyć. Zobaczcie, jaki piękny kolor ma. To się nam później wszystko jeszcze wyklaruje i będzie piękny, bursztynowy. A teraz zakręcamy słoik, drugi odstawiamy na 2 tygodnie i po tych 2 tygodniach będziemy wszystko mieszać. Witam po tygodniu. Nasz cukier się rozpuścił. Zobaczcie, ile puściło syropku. Teraz to będziemy odcedzać nasze gruszki. Pięknie pachnie. Ja sobie tu wleję. I odcedzamy. Parę razy sobie wstrząsnę, żeby wszystko ciekło. A później jeszcze jak coś wycieknie, to zlejemy. Tu jest nasz spirytus z gruszkami. Teraz do tego spirytusu będziemy wlewać nasz syrop. Będę go filtrować, żeby wszystkie drobinki gruszek nam nie przeleciały i żeby nasza gruszkówka była piękna, klarowna. Wlewam końcówkę. Oczywiście uzbrójcie się w cierpliwość, bo to bardzo pomału leci. Możemy sobie pod koniec tak troszeczkę pomóc łyżką. Aczkolwiek lepiej, żeby to samo zleciało. Już wszystko jest przefiltrowane. Zobaczcie, ile zostało osadu. Teraz tą miseczkę, w której miałam wcześniej wlane, tylko sobie przepłukam przygotowaną wodą. I jeszcze raz będziemy naszą nalewkę filtrować, bo będziemy ją później zlewać do słoików. Będziemy ją wlewać do butelek.
Teraz naszą nalewkę jeszcze raz wleję, ale to już na większe sitko z większą gazą i przefiltrujemy. Już będą tylko takie małe osadki. Zostanie sam osad na samym dnie. To nam szybciutko poszło, już jest przefiltrowane. Odkładamy. I teraz tę naszą nalewkę będziemy wlewać do butelek. Zobaczcie, jaki ma piękny kolor. Nasza nalewka już jest wlana do butelek. Zobaczcie, jaki ma piękny kolor, a jeszcze piękniejszy będzie miała, bo odstawiamy takie buteleczki tak na około 4 do 6 miesięcy. Ciemne miejsce i ona będzie jeszcze bardziej aromatyczna, a już teraz pięknie pachnie gruszką, wanilią. Super. Także odstawiamy dokładnie. Ja odstawię tak na pół roku, myślę. No, może troszkę szybciej. Spróbujemy. A nasze gruszki, które nam zostały, nie wyrzucamy, tylko przekładamy do słoików i możemy je użyć do deserów, do ciasta. Także bardzo dobre będzie do wszystkiego. A teraz chciałam się z Wami pożegnać. Życzyć wszystkim zdrowia. Łapki w górę. Subskrybujcie nasz kanał. Hej!